Truskawki. Osiewie truskawek z nasion i czy truskawki mają płeć? Są osoby, które nowe nasadzenia pozyskują z siewu nasion. Jak najbardziej można to robić, ale jest to po pierwsze najdłuższa droga do uzyskania zadowalających plonów, a po drugie tylko nasiona profesjonalnych firm dają nam pewność odmiany. Jeżeli pobieramy je ze swojego ogródka, nigdy już tej pewności nie mamy. Dlatego myślę, że nie warto dłużej zagłębiać się w tę tematykę. Wracam do kontrowersyjnej tezy o płci truskawek. Kiedy 2 lata temu po raz pierwszy spotkałam się z tą teorią, przyznam się, że byłam zaskoczona, ale zaczęłam obserwować moje krzaczki w ogrodzie i musiałam się nad tym zastanowić. Jeden grunt, jedna odmiana, a pomimo wszystko te rośliny jednak się pomiędzy sobą różniły. Kiedy podzieliłam się z tym szerszym gronem znajomych, stworzyły się 2 przeciwstawne obozy. Jedni też ten fakt potwierdzili, a drudzy odwrotnie. Uważali, że to bzdura, bo truskawki to truskawki i nie mają podziału na płeć. Dzisiaj pewnie z wami będzie podobnie, ale jednak posłuchajcie do końca. Zaraz to wytłumaczę, ponieważ lubię takie ciekawostki. Jak odróżnić jedne krzewy truskawek od drugich tej samej odmiany? Niektórzy początkujący ogrodnicy uważają, że zła jakość opieki, zła pogoda lub warunki klimatyczne są głównymi przyczynami słabych plonów truskawek wśród licznych nasadzeń w ogrodzie. Jednak doświadczone osoby twierdzą, że ten problem występuje najczęściej, gdy na poletkach jagodowych dominują rośliny tak zwane męskie. Jak dowiedzieć się, które krzewy są plenne, a które nie? Dlaczego należy to zrobić? Jak jedne różnią się od drugich i czy należy część usunąć? Dzisiaj wam o tym opowiem. Po co ujawniać tak zwaną płeć? Na początek należy zauważyć, że podział krzewów truskawek na męskie i żeńskie jest naukowo niepoprawny. Truskawki są rośliną jednopienną, w której na szypułkach tworzą się i rozwijają kwiaty słupkowe, męskie i żeńskie. Następnie w miejsce każdego kwiatka powstaje zalążek, a w kolejnym etapie owoc. Jednak często na działkach początkujących ogrodników można znaleźć truskawki należące do agresywnych odmian chwastów. Truskawki ogrodowe tych odmian tworzą bardzo dużą liczbę potężnych, długich wąsów i aktywnie rosną, z czasem wypierając główne, plenne odmiany, w wyniku czemu tamte przestają rosnąć, a nawet umierają. Jednocześnie same rośliny chwastów bardzo słabo owocują, tworząc najczęściej rzadkie, drobne i pozbawione smaku jagody. To właśnie te krzewy, popularnie nazwane męskimi, czyli jałowymi, chociaż jak wspomniano powyżej, z punktu widzenia botaniki jest to nieprawidłowe oznaczenie. Aby uniknąć nieporozumień, dzisiaj wykorzystam potoczną klasyfikację ogrodowych krzewów truskawkowych, według której są to męskie i żeńskie. Umiejętność odróżnienia krzewów truskawek męskich i żeńskich jest gwarancją zachowania roślin owocowych na grządce, a za tym idzie głównym warunkiem regularnych, obfitych zbiorów. Rosnące agresywnie na całej działce męskie rozety pobierają z gleby dużą ilość wilgoci i składników odżywczych, pozbawiając w ten sposób owocujące rośliny żeńskie dobrego odżywiania. Ponadto aktywny rozwój jałowych krzewów męskich prowadzi do rozrastania się nasadzeń, co ostatecznie prowadzi do zahamowania wzrostu rozet żeńskich i obniżenia ich odporności. To z kolei negatywnie wpływa na jakość plonu. Jagody zaczynają się zmniejszać, a ich smak znacznie się pogarsza. Owocujące rośliny zaczynają chorować i więdnąć. Ponadto przy rozmnażaniu truskawek ogrodowych nie można obejść się bez umiejętności rozróżniania roślin owocujących i niepłodnych. Ta cenna umiejętność pozwoli nam sadzić tylko produktywne rośliny. Główne różnice.
Dzięki starannym oględzinom można odróżnić gniazda męskie od tak zwanych żeńskich. Tak więc główne cechy męskiego krzewu to większe rozmiary, wysokość i średnica tulei, potężna struktura, duża liczba dużych, skierowanych ku górze liści na prostych ogonkach, stożkowy kształt z wąską podstawą, bogaty, ciemnoszmaragdowy kolor ulistnienia, obecność dużej liczby wąsów z uformowanymi młodymi rozetami. W przeciwieństwie do krzewów żeńskich rośliny męskie kwitną bardzo rzadko. Ich pojedyncze kwiaty różnią się również od żeńskich większymi rozmiarami, obecnością dużej liczby pręcików. Na męskich krzakach prawie nie ma zarodków, a rzadkie owoce są małe, niepozorne i słabe w smaku. Średnica podstawy dorosłego męskiego krzewu zwykle nie przekracza 4 mm. Rozety żeńskie truskawek ogrodowych różnią się od męskich mniejszymi rozmiarami, lekko spłaszczonym kształtem. Tworzą się na nich niewielkie ilości i wąsów. Pozwala to roślinom zaoszczędzić siły potrzebne na kwitnienie i dużą liczbę zawiązków. Także tworzą się na nich niewielkie ilości liści i wąsów. To są właśnie rośliny żeńskie. Liście żeńskich krzewów mają zwykle cienkie, zakrzywione i lekko pełzające ogonki wzdłuż ziemi. Ogólnie rzecz biorąc, żeński krzew można rozpoznać po jego skromnym wyglądzie, małych liściach, rzadkich, cienkich wąsach i szerokiej podstawie. W okresie kwitnienia na tego typu roślinach powstaje duża liczba małych pąków, które nie kwitną do końca. Jednak według doświadczonych ogrodników najłatwiej rozróżnić rodziny męskie i żeńskie w okresie owocowania. Dzięki wysokiej jakości pielęgnacji i sprzyjającym warunkom zewnętrznym krzewy żeńskie zawsze będą ozdobione dużą liczbą zalążków i owoców. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że na wąsach truskawek to właśnie żeńskie rozety najczęściej tworzą się jako pierwsze. Biorąc pod uwagę tę cechę, ogrodnicy zwykle używają rozetek pierwszego rzędu podczas hodowli roślin. Młode samice można odróżnić od męskich po małym, jasnobrązowym lub jasnoczerwonym sercu leżącym u podstawy młodego krzewu. To do rozmnażania truskawek młode rozety pierwszego rzędu pozostawia się do ukorzenienia, czyli są to rozety, które rosną na wąsach jak najbliżej rośliny. Po utworzeniu na nich 4-5 liści odcinamy te rozety, aby nie wyczerpać rośliny matecznej. Pod koniec lata lub na początku jesieni wzmocnione gniazda, jeśli to konieczne, przesadza się na nowe miejsca. Czyli żeńskie tak zwane jest to ta sadzonka, która rośnie na wąsie pierwsza, ewentualnie druga. Tylko te popieramy, pozostałych już nie. Jak usunąć męskie rodziny z buszu? Niektórzy ogrodnicy uważają, że nie jest konieczne całkowite usuwanie męskich rodzin z ogrodu truskawkowego, powołując się na fakt, że są one niezbędne do zapylania żeńskich krzewów. Jednak opinia ta jest błędna, ponieważ na kwiatostanach truskawek ogrodowych tworzą się kwiaty obu płci. Jednocześnie rodziny męskie są naprawdę niezbędne do rozmnażania nasadzeń truskawek, ponieważ są w stanie tworzyć mocne wąsy z młodymi rozetami żeńskimi, to te, które, tak jak powiedziałam, rosną jako pierwsze lub drugie na wąsie. Z tego powodu osoby z dużym doświadczeniem zalecają pozostawienie na działce krzewów męskich w oparciu o optymalną proporcję 1 roślina męska na 10 żeńskich. Niezależnie od tego, ile krzewów męskich pozostanie na działce z truskawkami, ogrodnik będzie musiał kontrolować ich rozwój przez cały sezon letni oraz w porę usuwać nadmiar wąsów, uniemożliwiając ich wzrost.
Ważne jest, aby wziąć pod uwagę fakt, że usuwanie nadmiaru męskich osobników powinno odbywać się z najwyższą starannością, aby nie uszkodzić korzeni sąsiednich roślin. System korzeniowy truskawek ogrodowych jest powierzchowny, mocno rozgałęziony, dlatego gęsto posadzone krzewy często przeplatają się ze sobą korzeniami. Aby ostrożnie usunąć męski krzew z nasadzeń, należy go mocno chwycić palcami u podstawy, a następnie powolnymi, skręcającymi ruchami usunąć z ziemi wraz z korzeniami. Aby uprościć i ułatwić proces wydobycia rośliny z gruntu, dopuszcza się wstępne podlanie grządki odstałą ciepłą wodą. Zdecydowanie nie zaleca się usuwania męskich krzewów przez zgubne wyciąganie ich z ziemi. Nie używajmy do tego również noża ani sekatorów ogrodowych. Tyle na ten temat. Ciekawa jestem, czy wśród Was ta śmiała, innowacyjna teza jak dotąd również wzbudziła tyle emocji. Na początku obiecałam Wam, że wytłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Mówiłam też, że podział krzewów truskawek na męskie i żeńskie jest naukowo niepoprawny i to jest fakt. Kiedy rozmnażamy nasze truskawki z rozet, które rosną na wąsach, powinniśmy brać te, które rosną jako pierwsze od rośliny matecznej, ewentualnie jeszcze drugie. To one są tymi, które będą rodzić dużą ilość owoców i które niedoświadczone osoby nazywają żeńskimi, chociaż takimi nie są. Poczynając od trzeciej i kolejnych po niej, czyli tak zwanych męskich, urodzaju takiego już nie będzie. Czyli pobieramy tylko te pierwsze, nigdy kolejnych. Tamte po prostu wyrzucamy. Wszystko jest dobrze, gdy są to sadzonki ze swoich roślin lub z krzewów znajomych. Mamy wówczas silnie owocującą plantację, ale nie mamy już żadnej pewności, gdy je kupujemy, ponieważ mogą być wymieszane ewentualnie same dalsze. Reasumując, truskawki nie mają płci, tylko w potocznym języku tak niektórzy odróżniają te płodne, czyli pierwsze dwie i wszystkie następne, które już nigdy nie zadowolą nas plonami. Ale za to w kolejnym roku możemy je wymienić na te, których już jesteśmy pewni, żeby były owocujące. A czy będziemy je nazywać tymi dwiema najpłodniejszymi, czyli żeńskimi, to już tylko od nas zależy. Jak to mówią, jak zwał, tak zwał. Najważniejsze, aby owoców było dużo i tego Wam życzę.